No i, no i potem któregoś dnia zamknęli getto. Nie, ustawili granice getta. Na terenie, gdzie mieszkało przedtem 200 kilkadziesiąt tysięcy ludzi, miało zamieszkać 450 czy ileś, bo tyle było w całej Warszawie Żydów, czyli że warunki mieszkaniowe się szalenie zmieniły. Tam, gdzie mieszkała jedna rodzina i było 4 osoby, mieszkało 8 czy 10 osób. Teren był bardzo mały. Zaraz była zima, było zimno, nie było węgla. Było tragicznie, brud, smród i ubóstwo. Niedługo wybuchła. Aha, zanim zamknęli getto, to oni, ten teren, który miał być w przyszłości gettem, był otoczony takimi plakatami. Zeuchensperrgebiet, to znaczy teren zakaźny. A teren, jeszcze wtedy praktycznie nie było epidemii tyfusu, zakaźny, a dookoła tego były te plakaty Goebbelsowski czy Stirmera, gdzie był ten Żyd, który wyglądał jak jakaś, nie wiem jak co się mówi, jak jakiś drapieżny ptak z dziobem orla i z pazurami, nie wiem, sokola i trzymał tam kogoś tego i pokazywali, jacy to są Żydzi, jak piją krew i ten tyfus chcą wprowadzić do ludności Warszawy. To było zanim jeszcze to getto zamknęło. Jak zamknęli, to nie wiem, czy były dalej te plakaty. Ja potem miałem przepustkę, to pewno wisiało dosyć długo. I to budziło w polskim społeczeństwie obawę przed spotkaniem się z ludnością żydowską. Bo Goebbels był bardzo świetnym propagandzistą. On wiedział, jak zrobić, jak wzbudzić nienawiść, był pierwszorzędny. I to działało na ludzi. Bali się ludzie, nie chcieli mieć kontaktów z Żydami. I potem w tej sytuacji, bo jak zajęli te wszystkie sklepy żydowskie, ci trojhenderzy, to jednak oni nie byli fachowcami, byli to z nominacji właściciele. A ci właściciele właściwie nie umieli tego prowadzić. Więc brali Polaków, którzy to prowadzili. A ci Polacy też nie bardzo umieli, bo to byli bardzo często z innej branży kupcy, czy rzemieślnicy, czy właściciele jakichś fabryk, czy czegoś. Więc zawierali umowy z tymi właścicielami żydowskimi, że ja będę prowadził z dochodu, ja ci dam połowę, a ty będziesz prowadził, a ja będę te pieniądze i tak dalej. No ale to krótko trwało, bo potem większa część tych Polaków praktycznie nie wypłacała żadnych pieniędzy. Pojedyncze wypadki, że się wywiązał taki Polak. No to było normalne, bo przecież nie wiem dlaczego, ale człowiek nie lubi oddawać pieniędzy, które może mieć wszystkie dla siebie, żeby dać komuś połowę, bo to jest jego własność. W ogóle sprawa własności to jest taka dziwna rzecz. Tak to było wtedy i zamknęło się getto.